Special Delivery wyszło już kilka dni temu, mogliśmy pobawić się grą, dowiedzieć się jak to wszystko działa. Z całego marketingu najbardziej spodobał mi się chyba launch trailer, w którym dowalili samego Markiplera. That's right. With the Fazbear Funtime service, you'll never be alone again. It's guaranteed. With our exclusive animatronics, you'll always have someone watching your back. They'll provide you with hours of fun, entertainment, and companionship. You can't hide from a future of fun. Our special delivery will make you jump from excitement. Subscribe today. Don't miss this opportunity. And remember, we're always watching out for you. Wyjście gry i ten early access był dosyć chaotyczny, bo wypuścili kody dla pierwszych osób, a już drugiej tury nie było, bo otworzyli dostęp dla wszystkich. Zgaduję, że powodem były problemy z kodami. Ludzie tracili dostęp z powodu błędów i inne takie. Ale teraz w nowego FNAF-a może zagrać każdy. Każdy, kto ma kompatybilny telefon, a niestety lista jest mała. Nawet niektóre telefony, które wcześniej pojawiły się na tej liście kompatybilności, zostały z niej później usunięte. Trochę bałaganu z tego wynikło. Konfuzji dorzucił najbardziej sam Google Play, bo jeżeli twój telefon nie obsługuje jakiejś gry, to po prostu nie widzisz jej w sklepie i ludzie do tej pory pytają się, kiedy gra wyjdzie na Androida. Już wyszła, po prostu wasze telefony są za słabe. Sama gra powiedziałbym, że jest w miarę dobra. Oczywiście nie jest to, co widzieliśmy na trailerach. Zapowiedzi zawsze są przekolorowane, to był po prostu cinematic trailer. Za dużo oczekiwaliśmy od tej gry. Special Delivery ma prosty gameplay. Kręcisz się dookoła, animatronik może zaatakować cię z dowolnej pozycji. Tyle. Nie zwracając tutaj uwagi na podłogę, ani na korytarze, ściany, ciemne części pokoju. Po prostu wybiera jeden kraniec swojego pokoju i z tego miejsca atakuje. Brzmi to prosto, opornie, może nawet i słabo, ale tak rzeczywiście nie jest. Gra jest ciekawa, jest trudna, mamy pierwszy legitny ranking i możemy rywalizować pomiędzy sobą. Mamy też, zdaje się, pierwszych cheaterów, bo naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś rzeczywiście zdobył ponad 40 punktów od tak. Mechaniki gry nie są ciężkie. Wiele osób narzeka na to, że są niejasne, ale po prostu nie czytają e-mailów, które dostajemy od firmy. Tak w skrócie szukamy szumu na ekranie, z tego szumu wyskakuje animatronik. Jeżeli pojawi się stojąc w miejscu, to musimy się odwrócić, a jeżeli zacznie biec w naszą stronę, to razimy go prądem. Ale tylko w momencie, kiedy się zmaterializuje. Jeśli w ogóle tego nie zrobili, to był po prostu bait. Nie robimy nic, czekamy na następny atak. Tyle. Jedno poprawne porażenie i wygraliśmy. Gameplay jest bardzo intensywny, zwłaszcza kiedy bronisz wysokiej serii zwycięstw. Próbujesz wbić na tą top setkę. Chcesz zebrać ten 13 strajk, odblokować ostatniego endo. Ciężko jest. Niektóre animatroniki mają własne mechaniki. Fox jest szybki, Bibi jest bardzo cichy, Baby ma szybki czas reakcji, więc cały czas musimy być w ruchu, a Springtrap on jest bardziej skomplikowany. Kiedy stoi w miejscu, czyli ta mechanika, w której powinniśmy się odwrócić, to jeżeli ma białe oczy, to musimy się na niego patrzeć, a kiedy ma czerwone, musimy standardowo się odwrócić. Możemy zbierać stroje, CPU robotów, moduły, a także remnant do wzmacniania naszych postaci. Fabularnie, bo oczywiście fabuła tutaj jest, czego innego oczekiwalibyście od Scotta Caftona, Fazbear Entertainment zrobiło swój epicki projekt wysłania animatroników. Oficjalnie dostajesz endoszkielet, który możesz wysłać do znajomych. Możecie się bawić, wydurniać co tam chcecie, ale w praktyce to wysyłacie do siebie animatroniki, żeby atakować się nawzajem.
Te roboty nie są prawdziwymi postaciami z Freddy's, to nie jest ten Freddy, to nie jest ten Bibi, ten Springtrap. To po prostu postacie w strojach i z modułami, które imitują te postacie. Dlatego też z łatwością możemy stworzyć własnego Balloon Boya w stroju Springtrapa. Springtrap z modułem Bibi to trochę overkill. Jak mogłeś? Dawaj więcej. Wiecie, kogo mam na myśli. Cały ten setup jest oczywiście pisany pół żartem i nie jest to nic nowego, już Help Wanted i Indie Developer pokazywały nam coś podobnego. Scott skończył z poważną fabułą i ruszył w coś półpoważnego. Wciąż mamy Williama mordercę, wciąż mamy ludzi Williama, a tuż obok mamy grę od Indie Developera, program wysyłania animatroników pod twój dom. To absurdalne wątki fabularne i w tą stronę teraz idziemy. Więcej żartów, więcej takiego naciągania dla gameplayu, a mniej jakiejś poważnej, ciemnej fabuły. Zgaduję, że nawet samego Scotta zmęczyła zagadka, którą budował cały poprzedni system gier i doszedł do wniosku, że fandom potrzebuje teraz czegoś lżejszego. Mi to osobiście pasuje, ja lubię taki humor. Ale musimy się właśnie na to nastawić, nie oczekiwać wielkich, poważnych wątków, a żartobliwe, a absurdalne historie, szczególnie do Fazbear Entertainment. Oni byli żartem już od pierwszej gry, patrząc na to, jak skrajnie nie dbali o klientów czy własnych pracowników. No i Special Delivery będzie rozwijane. Już dostaliśmy pierwszy fabularny e-mail. Postać o imieniu Ness zostaje ostrzeżona, żeby nie wyszukiwać narzędzi tortur na firmowym internecie. Ness to może być skrót od Vanessa, która to Vanessa to nasza Vani, beta testerka z Help Wanted. Więc dziewczyna ma dziwne zainteresowania, prawdopodobnie związane z jej obsesją Williamem. Obecnie czekam na więcej lore, a także na pierwsze eventy, bo jak rozumiem Illumix dał nam taką bazę, którą jest te podstawowe 8 animatroników, a inne postaci pojawią się później. Obstawiam, że pierwszy będzie Plushtrap, bo go najbardziej reklamują. Zastanawiam się tylko, czy będzie to po prostu nowa postać na stałe, czy nowa postać na czas eventu. Zobaczymy. Póki co mamy dosyć fajną grę we wczesnej fazie produkcji. Technologia AR nie jest perfekcyjna, błęduje się czasami, więc mam nadzieję, że będzie to w przyszłości rozwijane. W przeciwieństwie do takiego Pokémon Go, Special Delivery jest grą, która może pomóc w rozwoju tej technologii. Tutaj jest ona głównym elementem, nie można jej sobie wyłączyć i grać bez niej. W Pokémon Go to możesz robić co chcesz. Moja strategia Special Delivery to kręcić się dookoła glitcha. Nie używam w ogóle latarki, po prostu szukam dźwięku szumu. Jak przyzwyczajicie się do tego dźwięku, będziecie wiedzieli, gdzie dokładnie animatronik jest. Dźwięk jest w tym miejscu specyficzny, trochę mocniejszy, chociaż wydaje się, jakby był cichszy, ale tak naprawdę nie jest. Jeżeli patrzymy się w jeden punkt, to jesteśmy narażeni na atak, w którym animatronik stoi w miejscu, no i znacznie ciężej ogarnąć, w którą stronę roboty idą, jak już idą. Także trzeba się kręcić dookoła glitcha, ustalić sobie w głowie, gdzie dokładnie robot się znajduje, no i tam się patrzeć, kiedy będzie już na nas biegł. Poleca się też patrzeć w dół, bo pomaga to w walce z taką baby na przykład. Jeżeli spojrzysz jej w oczy, to praktycznie natychmiast cię zjumpscaruje, a jeżeli patrzysz jej się na nogi, to można easy uciec. Też z uwagi na to, że technologia AR się błęduje, jeżeli zrobicie 360 i nie widzicie żadnego glitcha, to prawdopodobnie gra przestała czytać waszą lokalizację i się zgubiła. W takim momencie skierujcie telefon na chwilę na podłogę, to pomaga mi się zresetować. Pamiętajcie też, że glitcha w ogóle nie ma przez pierwsze parę sekund, więc niech was to nie zgubi. Na dzisiaj to tyle. Powiedzcie mi o waszych własnych przemyśleniach na temat gry. Jestem pewny, że większość z nich to gra nie jest dostępna na moim telefonie, no ale cóż. Jestem bardzo ciekaw jakichś konkretnych opinii na temat tego wszystkiego, jak wam się podoba. Będę na was czekał w sekcji komentarzy.